Zapraszam na film mabikom.pl. Witam. Dziś zaprezentuję Wam wzór na serwetkę, którą możemy również wykorzystać jako miseczkę bądź koszyczek. Tutaj mam już gotową miseczkę. Jeśli dorobimy sobie rączkę, będziemy mieć z tego koszyczek, bądź jeśli wykrochmalimy na płasko, otrzymamy zwykłą serwetkę. Serwetka bądź miseczka składa się z 16 rzędów. Gotowa miseczka ma około 18 cm średnicy, natomiast serwetka około 22 cm. Zapraszam do wspólnego szydełkowania. Do wykonania tej serwetki użyję szydełka 1,5 oraz kordonka TEK 180. Zaczynamy od 8 oczek łańcuszka. Zamykamy w kółeczko. Pierwszy rząd zaczynamy od 3 oczek łańcuszka na słupek, a następnie w kółeczku wykonujemy jeszcze 23 słupki. I łączymy się oczkiem ścisłym z pierwszym słupkiem. Łącznie mamy 24 słupki. Tak wygląda rządek numer 1. Rządek numer 2 zaczynamy od 3 oczek łańcuszka na słupek i oczka łańcuszka na łuk. Następnie słupek w kolejne oczko i oczko łańcuszka, słupek w następne oczko, oczko łańcuszka. Tak będzie wyglądał motyw w rzędzie drugim. Robimy słupek w kolejne oczko i oczko łańcuszka na łuk. Tak powtarzamy całe okrążenie, by na końcu otrzymać 24 słupki przedzielone 24 oczkami łańcuszka. Ostatnie oczko łańcuszka. Rządek kończymy oczkiem ścisłym z pierwszym słupkiem. Tak wygląda rządek numer 2. Trzeci rządek zaczynamy od 3 oczek łańcuszka na słupek i 2 oczek łańcuszka na łuk. Słupek nad słupkiem, 2 oczka łańcuszka na łuk, słupek nad następnym słupkiem, 2 oczka łańcuszka na łuk, słupek nad słupkiem i 2 oczka łańcuszka na łuk. Powtarzamy dookoła rzędu. Ostatnie 2 oczka łańcuszka. Rządek kończymy oczkiem ścisłym w pierwszy słupek. Tak zakończyliśmy rządek numer 3. Rządek 4 zaczynamy od 3 oczek łańcuszka na słupek i od słupka w to samo oczko. 2 oczka łańcuszka na łuk. Nad kolejnym słupkiem robimy 2 słupki w jednym oczku. Dwa oczka łańcuszka. Nad następnym słupkiem 2 słupki w jedno oczko. I 2 oczka łańcuszka. Ten motyw 2 słupków w jednym oczku i 2 oczek łańcuszka pomiędzy powtarzamy
dookoła rzędu. Ostatnie 2 oczka łańcuszka i rządek kończymy oczkiem ścisłym w pierwszy słupek. Rządek 4 mamy gotowy. Rządek 5 zaczynamy od 3 oczek łańcuszka na słupek i słupka nad następnym słupkiem. 2 oczka łańcuszka nad tymi 2 słupkami robimy po słupku i 2 oczka łańcuszka. Cały motyw w tym rzędzie będzie polegał na tym, że robimy po słupku nad 2 słupkami z poprzedniego rzędu, a pomiędzy 2 oczka łańcuszka. Czyli mamy słupek nad pierwszym słupkiem, słupek nad drugim słupkiem i 2 oczka łańcuszka pomiędzy. Wykonujemy motyw do końca rzędu. 2 oczka łańcuszka. Rządek kończymy robiąc oczko ścisłe w pierwszy słupek. Rządek 5 mamy gotowy. Rządek 6 zaczynamy od 3 oczek łańcuszka na słupek i teraz robimy 2 słupki, drugie oczko. Dwa oczka łańcuszka, słupek nad pierwszym słupkiem i 2 słupki nad drugim słupkiem. 2 słupki robimy w jedno oczko, 2 oczka łańcuszka i ten motyw będziemy powtarzać dookoła. Mamy słupek nad pierwszym słupkiem i 2 słupki nad drugim słupkiem, a pomiędzy 2 oczka łańcuszka. Powtarzamy dookoła rzędu. Ostatnie 2 oczka łańcuszka. Rządek kończymy oczkiem ścisłym z pierwszym słupkiem. Tak wygląda nasza sylwetka po 6 rzędach. 7 rząd. Zaczynamy od 3 oczek łańcuszka na słupek. Następnie te 2 pozostałe słupki będziemy łączyć górą. Zatem raz nabieramy nitkę na szydełko, wbijamy się w drugie oczko, przeciągamy, przerabiamy przez 2 nitki, znów nabieramy, wbijamy się w trzecie, przeciągamy i przerabiamy przez wszystkie 3. Mamy w ten sposób 3 słupki połączone górą. Następnie 4 oczka łańcuszka i nad tą trójką będziemy również robić 3 słupki połączone górą, czyli nabieramy raz nitkę, wbijamy się w pierwsze oczko, przeciągamy, przerabiamy przez 2 pętelki, nabieramy nitkę, wbijamy się w drugie oczko, przeciągamy, przerabiamy przez 2 nitki, trzeci raz nabieramy, wbijamy się w trzecie oczko, przeciągamy, przerabiamy przez 2 nitki, mamy teraz 4 nitki na szydełku, przerabiamy przez wszystkie 4 i w ten sposób połączyliśmy 3 słupki górą pomiędzy 4 oczka łańcuszka. I tak nad każdą trójką robimy 3 słupki połączone górą, a pomiędzy nimi 4 oczka łańcuszka. Ten motyw 3 słupków połączonych górą i 4 oczek łańcuszka powtarzamy dookoła rzędu. Ostatnie 4 oczka łańcuszka i rządek kończymy robiąc oczko ścisłe w pierwsze 3 słupki i rządek 7 mamy gotowy. Rządek 8 zaczynamy od oczka łańcuszka jako półsłupek, następnie nad łukiem wykonujemy 5 półsłupków,
przechodzimy nad tą trójkę słupków, tu również robimy półsłupek. Znów przechodzimy nad łuk, wykonujemy 5 półsłupków i półsłupek nad trójką słupków. To jest nasza cała sekwencja w tym rzędzie. Nad łukiem wykonujemy 5 półsłupków i 1 półsłupek nad trójką słupków z poprzedniego rzędu. Powtarzamy dookoła rzędu. Ostatnie 5 półsłupków pod łukiem. I rządek kończymy oczkiem ścisłym w pierwsze oczko. Serwetka po 8 rzędach prezentuje się następująco. Rządek 9. Zaczynamy od 4 oczek łańcuszka na słupek podwójnie nawinięty, następnie 5 oczek łańcuszka na łuk i słupek podwójnie nawinięty, wbity w to samo oczko, z którego zaczynaliśmy robić oczka. Powstały nam takie widełeczki. Następnie przechodzimy tutaj do 6 półsłupka, czyli tutaj aż nad te 3 słupki połączone górą z poprzedniego z rzędu 7. Wykonujemy słupek podwójnie nawinięty, wbity w to właśnie oczko, 5 oczek łańcuszka i w to samo oczko wbijamy się jeszcze raz, robiąc słupek podwójnie nawinięty. I powstaje nam kolejny taki trójkącik. Znów dwukrotnie nabieramy nitkę na szydełko, wbijamy się tutaj w półsłupek nad tą trójką, przerabiamy. Pięć oczek łańcuszka i znów słupek podwójnie nawinięty, wbity w to samo oczko, z którego przed chwilą robiliśmy ten słupek podwójnie nawinięty. Tak wygląda motyw w rzędzie 9. Robimy słupek podwójnie nawinięty, 5 oczek łańcuszka i słupek podwójnie nawinięty, wbity w to samo oczko nad tą trójką słupków połączonych górą, czyli tutaj można powiedzieć 6. oczko. Powtarzamy motyw dookoła. Słupek podwójnie nawinięty, wbity w to samo oczko i rządek kończymy oczkiem ścisłym, wbijając się w pierwszy słupek podwójnie nawinięty, czyli w 4. oczko. Tak zakończyliśmy rządek 9. Rządek 10 zaczynamy od 4 oczek łańcuszka jako słupek podwójnie nawinięty. Następnie robimy słupek podwójnie nawinięty, wbity tutaj nad tym drugim słupkiem. Pięć oczek łańcuszka, słupek podwójnie nawinięty, wbity nad tym słupkiem. I jeszcze jeden słupek podwójnie nawinięty, wbity nad kolejnym słupkiem. Pięć oczek łańcuszka. To będzie nasz cały motyw w tym rzędzie. Robimy słupek podwójnie nawinięty, wbity
nad słupkiem. Jeszcze jeden słupek wbity tutaj nad tym kolejnym słupkiem. Powstaje nam tutaj taki trójkącik i pomiędzy 5 oczek łańcuszka. Tą sekwencję będziemy powtarzać dookoła, czyli patrząc na poprzedni rząd, tutaj mieliśmy 2 słupki, słupek podwójnie nawinięty, 5 oczek łańcuszka i słupek podwójnie nawinięty. Nad pierwszym słupkiem robimy słupek, nad drugim słupkiem robimy również słupek podwójnie nawinięty, a pomiędzy 5 oczek łańcuszka. Ten motyw powtarzamy dookoła rzędu. Słupek podwójnie nawinięty, drugi słupek, ostatnie 5 oczek łańcuszka i oczko ścisłe tutaj w pierwszy słupek. Tak zakończyliśmy rządek 10. Rządek 11 zaczynamy od oczka łańcuszka jako półsłupek, 3 oczka łańcuszka na łuk i półsłupek nad tym samym słupkiem. Następnie nad łukiem 5 półsłupków. Przechodzimy nad te 2 słupki podwójnie nawinięte. Nad pierwszym z nich robimy półsłupek, 3 oczka łańcuszka i półsłupek nad drugim z słupków. Powstał nam taki mały łuk. Przechodzimy nad łuk, znów 5 półsłupków, nad pierwszym słupkiem półsłupek, 3 oczka łańcuszka i półsłupek nad drugim słupkiem. Tak wygląda nasz motyw. Nad łukiem robimy 5 półsłupków, nad pierwszym słupkiem półsłupek, 3 oczka łańcuszka i półsłupek nad drugim słupkiem. Powtarzamy motyw dookoła rzędu. Ostatnie 5 półsłupków pod łukiem. I oczko ścisłe w pierwsze oczko. Czyli tu wbijamy się. Robimy oczko ścisłe. Ja oczko ścisłe zrobię już drugim kolorem, ponieważ chcę, żeby moja serwetka kilka rzędów miała w kolorze granatowym. I tak prezentuje się rządek numer 11. Rządek 12 zaczynamy od przejścia nad ten mały łuk, zatem robimy oczko ścisłe pod łukiem i na łuku, tak żebyśmy znaleźli się na jego środku. Następnie wykonujemy 5 oczek łańcuszka, zaznaczamy sobie to 5. oczko, ja sobie tu przytrzymam palcem, następnie wykonujemy 11 oczek łańcuszka, wracamy do tego 5. oczka i w to 5. oczko robimy półsłupek. Następnie 4 oczka łańcuszka. Przechodzimy nad ten następny mały łuk i wykonujemy półsłupek. Następnie 11 oczek łańcuszka.
półsłupek nad następnym małym łukiem. I to jest motyw w rzędzie 12. Robimy 5 oczek łańcuszka, zaznaczamy to piąte, robimy 11 oczek łańcuszka, półsłupek, piąte oczko, cztery oczka łańcuszka, półsłupek nad kolejnym małym łukiem, 11 oczek łańcuszka, i półsłupek nad następnym małym łukiem. Tą sekwencję powtarzamy dookoła rzędu. Ostatnie 11 oczek łańcuszka. I oczko ścisłe. Pierwsze oczko. Tak zakończyliśmy rządek 12. Mamy naprzemiennie łuki po 11 oczek. I takie dzióbki. Rządek 13. Zaczynamy od oczka łańcuszka jako półsłupek. Nad łukiem wykonujemy 5 półsłupków. Przechodzimy nad ten łuk z 11 oczek łańcuszka i tu wykonujemy 21 słupków, wbijając się w środek łuku. Następnie przechodzimy nad łuk i tu również wykonujemy 5 półsłupków. Nad tym dużym łukiem 12 półsłupków. I tak wygląda motyw w tym rzędzie. Nad pierwszym łukiem robimy 5 półsłupków. Nad łukiem z 11 oczek łańcuszka robimy 21 słupków. Nad małym łukiem 5 półsłupków. I nad dużym łukiem 12 półsłupków. Tak wygląda motyw w tym rzędzie. Powtarzamy go dookoła. 5 półsłupków.
nad ostatnim łukiem 12 półsłupków. Rządek kończymy oczkiem ścisłym w pierwsze nasze oczko, czyli w pierwszy półsłupek. Ja przeciągnę już drugim kolorem, ponieważ tylko te dwa rządki chcieliśmy, żeby były w kolorze kontrastowym. I tak zakończyliśmy rządek 13. Rządek 14 zaczynamy od przejścia na trzeci słupek. W związku z tym tutaj na tych 5 półsłupkach i na pierwszych 3 słupkach robimy oczka ścisłe. Tu zrobiliśmy oczka ścisłe na półsłupkach i następnie przechodzimy na trzeci słupek. Jesteśmy nad trzecim słupkiem. Wykonujemy 3 oczka łańcuszka na słupek i oczko łańcuszka na łuk. Słupek w następne oczko i oczko łańcuszka. Słupek i oczko łańcuszka. I tak naprzemiennie słupek, oczko łańcuszka powtarzamy tutaj na tym łuku, tak żebyśmy łącznie otrzymali 17 słupków. Mamy tu już wykonane 17 słupków, następnie 3 oczka łańcuszka, 2 półsłupki tutaj na środku, czyli mieliśmy tutaj 12 półsłupków nad tym dużym łukiem, półsłupki wykonujemy nad 6 i 7. Mamy tutaj 6, robimy półsłupek i jeszcze jeden półsłupek w kolejne oczko. 3 oczka łańcuszka i tak wygląda nasz cały motyw. Jeszcze raz pokażę. Nad tym łukiem robimy 17 słupków i oczek łańcuszka, ale wbijamy się nad trzeci słupek. Czyli zaczynamy tutaj od trzeciego słupka i robimy przez 17 kolejnych. Mamy wykonane 17 słupków, 3 oczka łańcuszka, 2 półsłupki w 6 i w 7 oczko tutaj nad tym dużym łukiem, czyli tu jeden półsłupek i drugi półsłupek i 3 oczka łańcuszka. Tak wygląda motyw w tym okrążeniu, powtarzamy go dookoła. Ostatnie 3 oczka łańcuszka i łączymy się oczkiem ścisłym z pierwszym słupkiem aż tutaj. Rządek 14 jest gotowy. Piętnasty rząd. Zaczynamy od przejścia nad drugi łuk. Zatem robimy oczko ścisłe pod łukiem, oczko ścisłe na drugim słupku i oczko ścisłe
nad drugim łukiem. Jesteśmy tutaj nad drugim łukiem. Następnie 3 oczka łańcuszka na słupek i oczko łańcuszka na łuk. Słupek nad następnym łukiem i oczko łańcuszka. Słupek nad kolejnym łukiem i oczko łańcuszka. I tak robimy naprzemiennie. Słupek, oczko łańcuszka, gdzie słupek wbijamy nad łukiem do końca wachlarzyka, tak żebyśmy otrzymali 14 słupków. Mamy 14 słupków na wachlarzyku. Następnie bez żadnych oczek, bez żadnych łuków przechodzimy nad następne kółko i tak samo nad drugim łukiem się wbijamy, robiąc słupek i powtarzamy ten motyw, czyli oczko łańcuszka, słupek nad łukiem, oczko łańcuszka, słupek nad kolejnym łukiem. Tak by w rezultacie otrzymać tutaj 14 słupków. Mamy znowu wykonane 14 słupków rozdzielonych oczkiem łańcuszka. Znów przechodzimy od razu tutaj do drugiego łuku, wykonujemy słupek i będziemy powtarzać ten motyw 14 słupków rozdzielonych oczkiem łańcuszka dookoła rzędu. Mamy ostatni słupek, rządek kończymy oczkiem ścisłym w pierwszy słupek z tego pierwszego kółeczka. Tak wygląda serwetka po 15 rzędach. Został nam jeden, ostatni 16 rząd, który zaczynamy od przejścia nad drugi łuk, zatem robimy oczko ścisłe nad łukiem, oczko ścisłe nad słupkiem i oczko ścisłe nad drugim łukiem. Zaczynamy od 3 oczek łańcuszka na słupek i oczka łańcuszka na łuk. Słupek nad łukiem i oczko łańcuszka. Słupek nad kolejnym łukiem, oczko łańcuszka i to jest nasz główny motyw. Nad tym wachlarzykiem powtarzamy go jeszcze 8-krotnie, tak żebyśmy otrzymali 11 słupków. I mamy wykonanych 11 słupków pomiędzy oczko łańcuszka. Teraz, podobnie jak tutaj w poprzednim rzędzie, od razu przechodzimy nad następny wachlarzyk i robimy słupek nad drugim łukiem. Tu zaczynamy nad drugim łukiem, robimy słupek, oczko łańcuszka, słupek nad kolejnym łukiem, oczko łańcuszka i tak samo powtarzamy 11 razy, tak żebyśmy otrzymali 11 słupków tutaj nad tym wachlarzem. Mamy 11 i tak wygląda sekwencja w tym rzędzie. Nad każdym z wachlarzyków robimy 11 słupków pomiędzy oczko łańcuszka. Zaczynamy od drugiego łuku. Rządek kończymy oczkiem ścisłym, odcinamy wszystkie nitki i serwetka po skończonych 16 rzędach wygląda tak. Z tej serwetki możemy zrobić sobie miseczkę bądź koszyczek. Wystarczy, że usztywnimy ją na jakiejś miseczce, nadamy jej kształt i zobaczcie, tutaj się ładnie zawija ta miseczka, ta serwetka. W związku z tym po usztywnieniu będziemy mieć fajną miseczkę na dekoracje wielkanocne bądź słodkości. Aby z serwetki powstała nam miseczka, musimy ją odpowiednio usztywnić, nadając jej kształt. Ja usztywniam na miseczce
nakładamy serwetkę gotową na miskę, nadajemy jej kształt i tutaj, by mieć ładnie wyciągnięte końcówki, ja przywiązuję sobie sznurkiem, tak jak tutaj możecie zobaczyć. Końcówki złapałam sznurkiem, powiązałam dookoła i w ten sposób serwetka nam się ładnie usztywni na miseczkę i nie zmieni kształtu. Dziękuję bardzo za uwagę. Pozdrawiam, Martyna z Mavikom.